Miłość w moim życiu jest różna. Dostałem ją w domu. A później była pozorna. Mam 35 lat i cały czas jej szukam. Miłość dla mnie gdy to jest coś bardzo, bardzo intymnego i coś, co mi osobiście sprawia dużo trudności, ale zarazem miłość to coś, co sprawia, że ta trudność jest przyjemna. To znaczy, ja nie definiuję miłości jako coś tylko do drugiej osoby, może być to też miłość do sztuki na przykład. I jest to bardzo intymna relacja z tą drugą, tą drugą koncepcją, którą uważamy nawet za coś ważniejszego niż nasza egzystencja, przez co całkowite oddanie się temu czemuś jest dla nas czymś przyjemnym, mimo tego, że jest bardzo przerażające. Miłość to jest coś, o czym można napisać milion nieoryginalnych piosenek, które będą puszczane w RMF FM. Miłość to jest... a to też może być coś pięknego, chociaż... Nie, mówienie, że miłość jest piękna, to jest jak te milion piosenek RMF FM, to jest strasznie powtarzalne, nudne i... Ja szczerze mówiąc uważam, że miłość jest okropna. Przez większość mojego życia nie doświadczałem żadnych romantycznych emocji, nie myślałem o miłości w ogóle. Pamiętam, jak kiedyś moja mama, chyba byłem już w liceum, moja mama mówiła, że masz jakąś tam przyjaciółkę, może coś z tego wyjdzie. Tak, ja nie jestem zainteresowany w dziewczynach. I szczerze mówiąc, żałuję, że teraz jestem zainteresowany w dziewczynach. Ponieważ szczerze mówiąc, miłość to jest takim bolesna rzecz. I też mam wrażenie, że jest duża taka presja społeczna, że musisz kogoś kochać i musisz tym być. Życie było prostsze, zanim jakby ten element życia został mi... Zanim zacząłem tą część mojego życia. Życie było prostsze, kiedy nie miałam miłości. Kiedy nie myślałam o tym. Że miłość jest jak podatki. Miłość są jak podatki. Życie było prostsze, kiedy nie trzeba było płacić podatków przed podatkami. Teraz to jest takie coś, że po prostu musisz to mieć. I czasami jakby nie są aż takie bolesne podatki, bo są niskie, ale czasami nie masz pieniędzy i musisz i tak zapłacić. I wtedy jest problem. Miłość jest jak podatki. Powiedziałbym, że miłość dla mnie jest przywiązaniem. No, powiedziałbym, że miłość dla mnie jest takim przywiązaniem do drugiej osoby bardziej niż do nas samych. Na tyle dużym, że nie wiem, skoczylibyśmy za nimi pod pociąg. Taką mieszanką egoizmu i poświęcenia. Myślę, że kochając innych, trochę kochamy siebie. Z jakichś pobudek narcystycznych. Ale też w jakimś stopniu polega to na oddawaniu siebie, poświęcaniu, ale tak naprawdę to nie wiadomo, czym jest miłość. No i są różne definicje. I nie powiem wam nic mądrego. Bo nawet kocham paru ludzi, ale ciężko jest opisać to uczucie, bo każda miłość jest inna. Nawet każde dziecko kocham trochę inaczej. Każde swoje dziecko. Więc to jest zespół cech. Czy zespół, może nie cech, tylko zespół odczuć i zespół innych uczuć. To jest bardzo skomplikowane pytanie. Jestem z żoną już 45 lat i trudno odpowiedzieć na to pytanie. Jest taka piękna piosenka, nie pamiętam nazwy tego zespołu, która mówi właśnie o miłości, że to nie jest,
że jedno drugiego powinno wspierać, czyli wyciągać, nie skakać po nim, tylko ciągnąć do góry. Jak idzie w dół, to żeby go ciągnąć do góry, żeby być wsparciem dla drugiej osoby i przyjacielem dla drugiej osoby. Tak mi się to wydaje. Większa tak jakby więź z drugą osobą innej płci, jeżeli to jest innego typu albo jeszcze tej samej płci, to zależy od osoby, ale większe uczucie po prostu do drugiej osoby. Tak myślę, coś większego niż przyjaźń, myślę. Coś bardziej otwartego, myślę. Miłość to jest pewien zespół uczuć, które można czuć w stosunku do jakiejś osoby. Są one dużo głębsze niż w takich codziennych relacjach. Jakby dużo więcej jest tam jakiejś empatii, właśnie zaufania, takiej czułości i też troski o siebie nawzajem. Słonecznym dniem. Czasem wolnym. Luzem. No pierwsze co myślę, jak myślę miłość, to jest mój mąż i właściwie tyle. Po prostu on, to jest dla mnie miłość. Miłość to akceptacja drugiej osoby w pełni. Jakby zarówno doceniasz jej zalety i akceptujesz tak samo wady i po prostu patrzysz na tą osobę i myślisz, że to jest to. Myślę, że też to jest trochę taki obusieczny miecz. Może zarówno ci dać wiele i też może bardzo wiele ci odebrać. Zależy, jak ci się wszystko potoczy w życiu. No i może to jest trochę przeromantyzowana wizja, ale myślę, że tak to wygląda po prostu. Wydaje mi się, że dla mnie miłość nie jest taką rzeczą, jak wiele ludzi myśli, że jest, czyli taką, jak za dzieciństwa dużo osób wspomina, później starszych już, że taką prawdziwą miłością dla nich była taka właśnie czysta miłość dzieciństwa, to nie wydaje mi się, żeby to była miłość, tylko miłość jest wtedy, kiedy jest się dorosłym, nie ma się takich wyobrażeń romantycznych, nie przyćmiewają właśnie tej miłości jakieś takie spekulacje o różnej osobie, które często też nie są prawdą, tylko kiedy przyjmuje się drugą osobę w całości, a jej osoba prawdziwa nie jest przyćmiona właśnie tymi wyobrażeniami. Głównie są to ludzie wokół mnie i możliwość porozmawiania z nimi albo ich wsparcie. I też dzielenie wspólnych zainteresowań albo podróże. Jeżeli już miałabym powiedzieć, czym jest dla mnie miłość, no to jest miłość do kota, do mojego kota, Kocisławy. Bardzo ją pozdrawiam. Miłość dla mnie to narkotyk. Jestem od niego cholernie uzależniony. I coraz bardziej pogłębiam się w nim. Coraz bardziej. Tu już jest rozpacz. Tu już nie jest życie. Ty po prostu zaczynasz chcieć po prostu dla tej drugiej osoby, żeby po prostu było, żeby te dwie osoby, które się kochają, może nawet to być czasami jedna i to wtedy jest czasami będą to, może to dojść do sytuacji tragicznej, jak tak będzie, że musi ta osoba chcieć właśnie bardzo dobra dla tej drugiej osoby.